No, widzieliście akcję, słyszeliście akcję, nie? Co za tempo. O mały włos i no nie dałbym rady. Trzeba być zawsze przygotowany na taki telefon. I o ile nie chcecie stracić okazji do fajnego wyjazdu z kumplami. Ahoj, ahoj! Jak jedziemy w Bieszczady! No już widzieliście, że na umówione miejsce zbiórki zdążyłem, ale co musiałem zrobić, gdzie pojechać i jak się zaopatrzyć szybko w sobotnie popołudnie późne, gdzie wszystkie sklepy już zamknięte. No musiałem sobie jakoś poradzić, żeby w ogóle na ten wyjazd wyjechać. Dlaczego tak się stało? No to wszystko z biedy, moi Państwo, dlatego że no, kupując ten motocykl, niestety no, kosztował tyle, ile kosztował, a te Hondy NC kosztują około 40 000 złotych. Nie stać już mnie było na to, żeby zakupić komplet oryginalnych hondowskich kufrów na podróżniczych, gdyż one oscylowały gdzieś około 11 000, 2 boczne, 1 centralny. No niestety. No i tak siedziałem. Poczyniłem zakupy u naszych chińskich kolegów, no ale jak wszyscy wiemy, chińscy koledzy mają to do siebie, że no niestety, ale trzeba troszeczkę poczekać. No nie zdążyłem, więc oglądajcie, co zrobiłem, jak sobie poradziłem. Przeskanujemy sobie ten motocykl, bo jak się domyślacie, to jest mój wypadowy, podróżniczy w tej chwili adventurowy motocykl, bo do takiej półki zakwalifikowała go Honda i na stronach Hondy możecie się spotkać z tym, że on jest zaszufladkowany razem z Afrykami Twin, z Hondą NC 500, no, z motorami adventurowymi. Choć to jest taki raczej miejski turystyk, ale jak się okaże, wyjechać w nim trasę można. Przeskanujemy go od przodu do tyłu, bo to nie jest tak, że zupełnie go lusi wyjechałem z salonu, bo jednak kilka rzeczy sobie domówiłem. No oczywiście gumy to są standardowe gumy, które są zakładane do motocykla, jeśli chodzi o salonowość, czy też jego kupno z salonu. No i jedziemy dalej. Gmole pojawiają się nam pierwsze. Nieoryginalne są to gmole firmy Givi i halogeny, w związku z tym, że nie są to oryginalne gmole, nie mogły też być oryginalne. Można je dostać w pakiecie hondowskim, ale no, to troszeczkę kosztuje więcej. Z oryginalnych rzeczy tu już na przodzie, poczekajmy jeszcze chwilę, bo tutaj się zaczynają handbary, plastikowe handbary, które chronią tak naprawdę tylko od gałęzi jakichś, od owadów, które mogłyby po drodze nas uderzyć. Są to plastikowe handbary, które miałem kiedyś jeszcze nabyte do poprzedniego motocykla, ale no, przełożyłem je tu, bo na oryginalny trzeba byłoby czekać około 2 miesięcy, od momentu, kiedy kupowałem ten motocykl. Kolejna rzecz, która nam się tu pokazuje, to grzane manetki. I tę rzecz warto wziąć w oryginale, tak uważam, dlatego że są zgrabnie tutaj wmontowane, obsługuje się z poziomu manetki, jak również można je na wyświetlaczu TFT również nimi sterować. Mają 5 poziomów grzania, mają możliwość sterowania nimi tutaj przy kierownicy i bardzo zgrabnie to wygląda i można to robić z poziomu komputera. Dalej mamy gniazdo USB na 2 wejścia, które w podróży uważam, że jest no, niezbędne, chcąc nagrywać jakieś vlogi czy filmy z podróży. Mam tutaj też zamontowany uchwyt na telefon Quadlocka. No, uważam, że tania rzecz to nie jest, ale no, warto było ją kupić ze względu na bezpieczeństwo samego telefonu, jak tego, że raz, że on się dobrze trzyma, a dwa, że no, nie powoduje uszkodzeń optyki w telefonie, co mnie się już zdarzyło w jednym zniszczyć.
Mam tu też doklejony uchwyt na kamerkę GoPro i no bo jak wiecie, chcę nagrywać w tej podróży. I to byłoby wszystko, jeśli chodzi o przód motocykla. Na koniec oczywiście pokażę Wam te rzeczy, które dzisiaj w markecie budowlanym kupiłem i to, co będzie ostatnie, będzie totalnym sztosem. Jadąc dalej, no wiadomo, że to, co kupiłem dzisiaj w markecie budowlanym, ma zastosowanie do, myślę, większości motocykli i wypraw jakichś, czy tam wyjazdów motocyklowych, co przetestujemy też na mojej 125, żeby zobaczyć, czy to się sprawdzi. I myślę, że każdy, kto ma motocykl sportowy, nakeda, do takiego kręcenia się w koło komina i nigdy nie myślał specjalnie o dłuższych wyjazdach motocyklowych, również będzie się mógł tym zasilić, gdy taka konieczność nadejdzie. Jak wiemy, Honda NC ma tutaj schowek, poprzez który co niektórzy porównują tę Hondę, ten motocykl do skutera. Tylko dlatego, że ma ten schowek i tylko dlatego, że ma automatyczną skrzynię biegów. Ale nie dodają tego, że to jest 6-stopniowa skrzynia biegów, a w skuterach stosowana jest skrzynia biegów bezstopniowa. Jest to zasadnicza różnica. Mamy tutaj schowek 23 litrów pojemności bagażowej na wyjazd. Mieści się do niego pełnowartościowy kask szczękowy, kaski szczękowe należą do tych największych w swoich skorupach, prawda? Ten jest w skorupie L, miałem poprzedni w skorupie XL, który też się tutaj spokojnie mieścił, nawet lepiej. Ten trzeba szczękę lekko zostawić uchyloną, żeby to spokojnie weszło. Kolejna rzecz z tych oryginalnych, którą ja nabyłem, ale Wam nie polecam, bo zajmujecie sobie tą przestrzeń bagażową niepotrzebnie, jeśli chodzi o wyjazdy. O ile nie jesteście fanatykami nagrywania YouTube'a i tego typu rzeczy, ja bym nie kupił. Kupiłem, ponieważ ten organizer oryginalny hondowski idealnie tu pasuje i zabezpiecza sprzęt fotograficzny przed uszkodzeniami, przed zganiami, jest fajnie wyścielone taką pianką. Naprawdę czuję się bezpiecznie, jeśli chodzi o moje kamery i inne sprzęty nagrywające. No to było chyba małe 300. Nie kupiłbym tego, gdybym nie zajmował się tym hobbystycznym moim nagrywaniem. Na marginesie dodam, że wchodzi tutaj pełna reklamówka zakupów. Tak mniej więcej za 130 zł, jak zakupicie sobie zakupów, oczywiście to żart, bo to różne rzeczy można kupić przecież, ale jeśli zakupicie pełną reklamówkę, nie wiem, jedzenia, zakupów po prostu codziennych, spokojnie to tu schowacie i przyjedziecie do domu. Także patrząc pod kątem mojego wyjazdu, mam tutaj 23 litry powierzchni bagażowej przy założeniu, że kask będę trzymał tak, jak standardowo się go trzyma. Crash bagi pożyczyłem od mojego przyjaciela. Zwykłe chińskie, też tam kiedyś nabył i myślę, że pasują. Zawsze w to można coś zabrać, jakiś zestaw naprawczy do kół, a koła są bezdętkowe. No dobra, lepiej to założę za chwilę, bo już za chwilę trzeba będzie wyjeżdżać, prawda? No dobra, jeszcze mamy z tych rzeczy, które są od Hondy oryginalne, stopkę centralną. Wiadomo, w trasie jakiś mały serwis, smarowanie czy naciąganie łańcucha, to zawsze jednak będzie coś łatwiej, prawda? Ci, co motocykle mają, to na pewno o tym wiedzą. Ja niekoniecznie muszę to wiedzieć, bo jak wiecie, kanał mój się nazywa Motorekrut, czyli doświadczenie moje jest jedno z tych krótszych. No i dobra, przechodzimy w tej chwili do rzeczy, które kupiłem w tym markecie budowlanym, a potrzebne są na wyjazd. I co to jest? Rękawiczki robocze wzmacniane skórką u dołu na zmianę. Mam jedne letnie, ale wiadomo, będzie padało, jakieś na zmianę mieć trzeba. Na firmę nie patrzcie zanadto, bo jakakolwiek by była, to taką bym wziął. Kolejną rzeczą, którą wziąłem, no to trzeba się przed deszczem jakoś też chronić, więc wziąłem kurtkę przeciwdeszczową. Niestety spodni nie było i nie było już czasu, żeby to gdzieś kupić.
kurtka tej samej firmy co rękawiczki, ale to akurat może tak się dało. Takie zaopatrzenie mają w tym sklepie. Zawsze to jakaś ochrona. Prawda? Że elegancko. No i proszę Państwa, teraz sztos, bez którego byśmy nie pojechali na żaden wyjazd, czyli jakiś kufer, który trzeba by było zabrać, bo no w coś trzeba się spakować. Jednak tydzień to tydzień, 7 t-shirtów, 7 par bielizny, jakieś spodnie, jakiś dres, jakieś klapki. Przy tym wyjeździe nie zakładamy, że będziemy spali gdzieś pod namiotami i tak dalej, tylko w kwaterach jakichś. No i jeść też nie będziemy kanapek swoich, tylko będziemy no, stołować się w miejscach tam, gdzie nocleg ze śniadaniem, albo gdzieś obiad po drodze na mieście. Raczej w ten sposób, no bo po prostu już nie jesteśmy, że tak powiem, pierwszej młodości i pewne wygody są dla nas ważne. No i teraz, proszę Państwa, ten sztos. Proszę bardzo. Taka była firma, tu nieistotna. Torba ma 45 litrów pojemności, więc 45 litrów plus 23, 48, 68 litrów. Myślę, że na tydzień spokojnie wystarczy, przy czym ja jeszcze zabierał będę sprzęt nagrywający, więc już teraz Was zapraszam na te filmy z podróży. No i mam nadzieję się spakować. W podróży to się na pewno wszystko wyjaśni. I więc teraz tak, co istotne, ma to sztywne dno, które pozwala elegancko postawić to na tylnej części kanapy, bo tu nie ma żadnego stelaża, żadnego bagażnika. No i co istotne dla Hondy NC 750, to to, że tankowanie paliwa odbywa się z wlewu pod siedzeniem. Więc co jakiś czas, co 300 km, 350 trzeba się zatrzymać i to ustrojstwo otworzyć, po czym zatankować pojazd. Gdybym miał to tu gdzieś jakąś inną torbę, która byłaby miękka, musiałbym to pospinać w ten sposób, że zawsze musiałbym to porozpinać. Natomiast w tej chwili no, mam rozwiązanie takie, że użyję 4 gum transportowych. Zwróćcie uwagę, jak ja to tutaj zamontuję. Patent jest niesamowity. Czyli mamy tak, 2 gumy krótsze. To wykorzystamy również przy tym nakedzie za chwilę, bo mam nadzieję, że to się również sprawdzi w sytuacji, kiedy macie też motocykl bez żadnych bagażników czy stelaży. Zamykam to w tej chwili. Torba ma też takie uszy tutaj, które idealnie służą do tego, żeby za to zahaczyć ją. Proszę bardzo, i torba już sobie tu trzyma. Dla bezpieczeństwa dodatkowego zakładam jeszcze 2 gumy tu pod ogon, co powoduje, że ona jeszcze bardziej stabilnie tutaj sobie siedzi. Prawda, że elegancko? I to jest mój patent na wyjazd. 68 litrów pojemności bagażowej i wyjeżdżamy. Gdzie, to już widzieliście. Jak się ta podróż odbyła? Możecie już zobaczyć, subskrybując ten kanał, o ile moje gadżeciarstwo Wam się spodobało.
No i spójrzmy, czy to rozwiązanie sprawdzi się również na małym Nakedzie 125. To jest Yamaha MT z 2021 roku. De facto na sprzedaż. Sprawdźmy. Ja już widzę, że idealne rozwiązanie. Tutaj dla bezpieczeństwa można a nie, to się tak nie uda. Dla bezpieczeństwa można to pod ten ogon zaczepić. I tu właśnie istotne jest to, że jest to sztywne, ta sztywna podłoga w tej torbie. No i dzięki temu ta guma spełnia swoje zadanie. I proszę uprzejmie, na to jeszcze jakiegoś pająka, można jakąś kurtkę położyć, coś innego, coś lżejszego. Ja wiem, że na pewno będę tu woził statyw pod pająkiem. Pająka mam. No tak, moi drodzy Państwo, i to by było na tyle, jeśli chodzi o szybkie ubranie się na wyjazd, na podróż, która ma mieć około 2000 km i ma nam to zająć tydzień czasu. Czy warto? Warto. Coś o cenach. Ceny. Kurtka przeciwdeszczowa 99 zł, rękawiczki 29, jak mówiłem, torba 198 zł i to jest sztos tej wyprawy. Zobaczycie to na filmach. Tymczasem do zobaczenia. Było miło Was widzieć. No i zapraszam na kanał. Subskrybujcie go lub nasze tu sprzęciki.